Myślicie, że nocleg z epickim widokiem na Trzy Korony zrujnuje wasz portfel? Błąd. Spodziewaliśmy się paragonu grozy, a kemping kosztował nas dosłownie grosze. Do tego jedzenie w niepozornym barze, pyszne, domowe i śmiesznie tanie. Witajcie w Czerwonym Klasztorze. Choć jest tu sielsko, to miejsce powstało z krwi, jako zadośćuczynienie magnata za brutalne morderstwo. To właśnie tutaj, między ziołami i miksturami, żył brat Cyprian. Znany jako latający mnich, który według legendy skonstruował własne skrzydła, wzbił się w powietrze i wylądował aż nad Morskim Okiem. Gotowi na mroczne sekrety mnichów i największy budżetowy hit Pienin? Zaciekawieni? Zaczynamy! I wjeżdżamy na kemping Czerwony Klasztor. Dotarliśmy właśnie do kempingu Czerwony Klasztor na Słowacji. Nie wybraliśmy tego miejsca przypadkowo. Odkryliśmy ten punkt podczas naszej wyprawy rowerowej, kiedy jechaliśmy ze Szczawnicy najbardziej atrakcyjnym odcinkiem Velo-Dunajec, czyli drogą pienińską, od strony Szczawnicy, oddalonej od tego miejsca o kilka kilometrów. To widok na Trzy Korony sprawił, że musieliśmy tu wrócić na nocleg. Ale to nie tylko Trzy Korony, u stóp których położony jest ten kemping. Całe to otoczenie ma w sobie intrygę. Sam Czerwony Klasztor ma tak niezwykłą historię, że gdyby żył Tolkien, z pewnością wplótłby go w świat Władcy Pierścieni. Dziś stajemy tuż obok tej legendy. Mamy nowoczesne zaplecze sanitarne, niskie ceny, kąpielisko. Jest tutaj wszystko, co potrzeba, by wygodnie kempingować. Zaczynamy naszą przygodę w Czerwonym Klasztorze. Widzicie ten widoczek z tyłu? Są Trzy Korony, stoimy samych stóp. Idziemy teraz na rekonesans. Zobaczcie, jakie są ceny na Słowacji. No przecież to w porównaniu z cenami w Polsce to tutaj śmiech na sali, nie? No nie ma opcji, żebyście w tych pieniądzach w Polsce zjedli. 500-600 metrów od miejsca, gdzie stoimy, już jest przejście na polską stronę. No i z takim widoczkiem przechodzimy na stronę polską. Z drugiej strony macie polski kemping. Widzicie, co się tam robi. Natomiast w porównaniu z tym kempingiem, gdzie my jesteśmy, który jest dużo tańszy. I historycznie, kochani, cały Spisz należał przez niecałe 400 lat, dokładnie 360 lat należał do nas, do Polski. A przed siadaniem niego król Władysław Jagiełło po pobiciu Krzyżaków w 1410 roku pod Grunwaldem Krzyżacy zostali zobligowani do wypłacenia ogromnego odszkodowania na ówczesne czasy. To było w okolicach 7,5 do 8 ton srebrnych monet i wówczas na zamku, który będziemy zwiedzać w następnym odcinku, szło do umowy pomiędzy polskim królem Jagiełłą a królem Węgier. Król Węgier pożyczył od nas te pieniądze, które żeśmy otrzymali od Krzyżaków. Natomiast zastaw otrzymaliśmy cały Spisz. I kawałek od Czerwonego Klasztoru dochodzimy do następnego pola kampingowego. To jest kamping Dunajec. Zobaczymy. Idziemy troszeczkę tutaj na bok, na uboczu do takiej jakiejś knajpki. Zobaczymy, jak takie żarcie smakuje, gdzie normalni Słowacy też przychodzą coś zjeść. Pamiętajcie, Strong to właśnie pan Strong. To jest dyplom od razu z potwierdzeniem. Czy bym powiedział, to takie będzie Strong wiosło. 24 kg. Fajne to takie knajpki są na wioskach słowackich. Nie są tylko pyszne, chociaż na zdjęciu to wyglądało tak jak z taniego sklepu, ale generalnie bardzo pyszne. I obiad za dwie osoby, kofola i browar 15 euro. A krótka, szybka wycieczka na Czerwony Klasztor, który jest 100 metrów od kampingu. Przy wejściu do klasztoru macie oczywiście tutaj punkty, gdzie można coś zjeść, co można wypić, jest jeszcze zamknięte. Sam klasztor jest otwarty od godziny 8. Restauracja tam jest chyba otwarta od godziny 9, o ile się nie mylę. Dosłownie 100 metrów od kampingu, warto to obejrzeć, bo jest to jeden z takich ciekawszych obiektów historycznych tutaj na Słowacji, z bardziej znanych przede wszystkim. I wchodzimy do jednego z najsłynniejszych klasztorów na Słowacji.
cisza, spokój. Jest sobota, 8 rano. Warto, kochani, o takiej porze się wybierać i zwiedzać jakiekolwiek popularne miejsca. W sercu Pienin, tam gdzie Dunajec kreśli swój najsłynniejszy przełom, stoi budowla. Nie rzuca na kolana bogactwem, ale fascynuje czerwonymi dachami i surową formą. Turyści przybywają tu, by podziwiać 3 korony i popłynąć na flisackich tratwach. Lecz Czerwony Klasztor nie jest zwykłym miejscem kultu. Ma w sobie element, o którym rzadko się mówi, zwiedzając jego dziedzińce. Ten klasztor, który widzimy, został ufundowany jako zadośćuczynienie za popełnione morderstwo. To nie akt pobożności rozpoczął jego budowę, lecz kara nałożona na węgierskiego magnata. Węgierski możnowładca, Kokosz z rodu Berżewiczy, musiał w ramach ekspiacji za zabicie rywala ufundować 6 klasztorów i zamówić 4000 mszy. Czerwony Klasztor jest trwałym, murowanym pomnikiem tej pokuty. Kompleks powstał w Dolinie Świętego Antoniego przy ujściu Lipnika do Dunajca. Lokalizacja została wybrana nieprzypadkowo. Była to idealna, odizolowana pustynia duchowa dla zakonów eremickich. Początkowo zwany klasztorem lechnickim od pobliskiej wsi, szybko przyjął nazwę od nieotynkowanej wówczas czerwonej cegły i czerwonej dachówki, które kontrastowały z górskim otoczeniem. Pierwszymi gospodarzami byli Kartuzi od 1320 do 1567 roku. Byli to mnisi o najsurowszej regule w kościele. Ich ascetyczny tryb życia, polegający na niemal całkowitym milczeniu, zdeterminował architekturę klasztoru. Wokół dużego krużganka znajdowały się eremy, czyli oddzielne domki-pustelnie, w których mieszkał tylko jeden zakonnik. Każdy miał własny mały ogródek, gdzie pracował fizycznie, co sprzyjało kontemplacji. A tak wyglądał ogród mnichów. Brawa dla ogrodników, no pięknie jest to zadbane. A to, co widzicie przed nami, jest to dom przeora z wystawą archeologiczną. W pustelni mieszkał przełożony klasztoru. Teraz tutaj obecnie możecie zobaczyć wystawę. Wszystkie pozostałości, witraże, jakie znaleźli, więc naprawdę ekspozycja jest dość bogata. Mimo ascezy i surowej reguły, klasztor szybko stał się potęgą gospodarczą na pograniczu. Cieszył się wyjątkową opieką królów Polski, w tym Kazimierza Wielkiego i królowej Jadwigi. Zakonnicy otrzymali prawo do połowu ryb na obu brzegach Dunajca, prawo do młyna na polskiej stronie oraz kontyngent soli z Wieliczki. Co zaskakujące, dla tak surowego zakonu mieli również prawo do ważenia piwa. Ta kumulacja dóbr nie mogła trwać wiecznie. W XV wieku klasztor stał się celem ataków. Był wielokrotnie najeżdżany, plądrowany i niszczony przez wojska husyckie oraz grupy rabusiów. Mnisi, uciekając, mieli ponoć ukrywać swoje skarby w studniach na dziedzińcu. Ostatecznie, w wyniku wstrząsów politycznych i reformacji, Kartuzi opuścili to miejsce w 1563 roku, a budynki popadały w ruinę przez ponad stulecie. Słuchajcie, klasztor jest bardzo fajnie pomysłowo zrobiony. Każdy znajdzie coś dla siebie. Nowe życie w mury tchnęli Kameduli, którzy przybyli z Włoch i Nitry na początku XVIII wieku. To dzięki nim klasztor odzyskał blask, przechodząc gruntowną modernizację w stylu barokowym. Gotycki kościół świętego Antoniego Pustelnika zachował swą bryłę, ale jego wnętrze ozdobiono stiukami i polifromiami, a ołtarz główny stał się arcydziełem barokowej snycerki. Kameduli nie tylko odbudowywali mury, prowadzili również intensywną działalność naukową i społeczną. Uruchomili aptekę i szpital dla okolicznej ludności. Jednak ich największym, trwałym wkładem była praca nad językiem. W murach Czerwonego Klasztoru mnich Romuald Hadbawny i jego współbracia stworzyli Biblię Kamaldulską, pierwszy pełny przekład Pisma Świętego na język słowacki. Prace te wraz z opracowaniem pierwszego słownika łacińsko-słowackiego uczyniły z klasztoru pionierski ośrodek słowackiej lingwistyki.
V ústretí nášmu vnútornému hlasu chodíme každý deň do samoty, kde sa môžeme postaviť pre seba a počúvať hlas nášho vykupiteľa. Jeśli zapytacie o najsławniejszego mieszkańca tego miejsca, usłyszycie o bracie Cyprianie. Ten Kameduła z XVIII wieku był człowiekiem renesansu, aptekarzem, cyrulikiem, chirurgiem i botanikiem pochodzącym z Polski. Jego naukowe dziedzictwo jest imponujące. Stworzył zielnik brata Cypriana, herbarium, najstarszy zachowany katalog roślin z regionu Tatr i Pienin, opisany z pedantyczną precyzją w 4 językach. Do dziś przy ruinach dawnych izb mnichów wciąż uprawiane są rośliny ziołolecznicze. Ale to nie zioła przyniosły mu wieczną sławę, lecz legenda. Cyprian zyskał przydomek latający mnich. Podobno, obserwując lot ptaków, skonstruował lotnie lub skrzydła. A teraz najważniejsze. Według opowieści miał na nich zlecieć ze szczytu 3 koron i wylądować bezpiecznie na klasztornym dziedzińcu. Inna, bardziej dramatyczna wersja mówi, że jego pycha została ukarana. Po locie aż nad morskie oko został przez Boga zamieniony w charakterystyczną skalną iglicę, mnicha. Niezależnie od prawdy, legenda idealnie oddaje ducha tego miejsca. Dążenie do wiedzy i przekraczania ludzkich ograniczeń. Kochani, czas zwiedzania obiektu to jest taka około godzinki, powinno starczyć. Tłumaczenia po polsku są dostępne w każdym miejscu. Bardzo interaktywne muzeum, w szczególności tam, gdzie jest 2 braci, jeden Kamedu, drugi Kartus. Super jest to zrobione, powciskajcie sobie tam. Tłumaczenie jest polskie, bez problemu doczytacie się o historii. Świetnie to zrobione interaktywnie, naprawdę muzeum, mimo że może nie jest wielkie, jest zrobione na światowym poziomie. Widzieliśmy wiele obiektów w Europie tego typu i uważamy, że ten klasztor jest jednym z piękniejszych tego typu miejsc, jakie żeśmy odwiedzili właśnie. Ekspozycja, wyeksponowane to, co najbardziej wartościowe, to, co najpiękniejsze, utrzymane wszystko tak, jak się należy. Minimum ingerencji w te stare mury z przepiękną historią. Dostajemy od razu przy kasie mapkę, jak się zwiedza. Od razu wprowadzają nas strzałki też do muzeum. Cudnie jest to zrobione, prawda? Tak. Nic, wychodzimy dalej i teraz jeszcze zajdziemy na ciastko, które musicie też również spróbować, bo mają wyśmienite ciasto tutaj przy knajpce zaraz przy muzeum. Świetna sprawa, polecamy każdemu. Mam nadzieję, że film Was zachęci do tego, żeby to obejrzeć. A teraz to co najlepsze. Czerwony klasztor pokazał nam, że historia i przyroda tworzą idealny duet, a bar u Omka, że najlepsze smaki kryją się w najmniej oczekiwanych miejscach. Właśnie za takie momenty kochamy podróże kamperem. Za wolność i niezależność. Jeśli nasza wizyta w Czerwonym Klasztorze zainspirowała Cię do spakowania walizki albo kampera, zasubskrybuj kanał i zostaw kciuk w górę. Włącz kolejny film i wyruszaj z nami na kolejną przygodę.